Witam Was w ten piękny, upalny dzień. Opowiem Wam dzisiaj o teście kijów, o tym jak są sztywne, ile kosztują, jakie są rodzaje karbonu, ile kije wytrzymują. Także zapraszam na test i trochę wiedzy. Ok, ułożyliśmy wszystkie kije, które mamy aktualnie dostępne w sprzedaży. W zasadzie są to 3 marki, 4. Skrajnie po lewej mamy kija Ungera. Jest to kij do mycia tradycyjnego, a nie do mycia wodą demineralizowaną. Jest on w całości z aluminium i sztywność jego jest całkiem ok, aczkolwiek mocno pracuje pomiędzy sekcjami, więc polecałbym go stricte do mycia tradycyjnego. Jest też bardzo długi po złożeniu, bo ma 2,5 metra po złożeniu, więc transport jest utrudniony. Później kolejny mamy kij Gardinera CLX22. I tutaj jest to kij niewykonany w całości z włókna węglowego, tylko również z włókna szklanego. Mieszanka tych włókien jest stosowana w kijach krótszych. Dzięki temu one są właśnie znacznie tańsze niż samo włókno węglowe. Włókno szklane zapewnia wystarczającą sztywność. To jest długość 22 stopy, czyli jakieś 7 metrów. Kolejny też 22 stopy. Przejdźmy, bo dobrze widać różnicę. Są dwie marki. Różnica jest w zasadzie niewielka. Tutaj jest Phantom, a tutaj mamy CLX-a. Zwróćcie uwagę, minimalnie lepiej trzyma się CLX Gardinera, ale różnica jest naprawdę nieduża, myślę, że niewyczuwalna w praktyce. Na tej długości jak najbardziej to włókno jest ok. I dla porównania zobaczcie na kija, który jest całkowicie z karbonu, czyli Streamline'a. On nie ma okrągłego przekroju, tylko jak zwrócicie tu uwagę, jest owalny i ten kształt pozwala mu jeszcze na trochę poprawę sztywności. I to jest taka sama długość, 22 stopy. I jeżeli spojrzymy na niego, no to on jest praktycznie prosty. Względem tego różnica jest naprawdę duża. Kolejny kij, czyli też Phantom i też właśnie jest mieszanka włókien i on już widać właśnie, że 30 stóp to już jest naprawdę sporo jak na mieszankę włókien bez karbonu. I zobaczcie, że on jest najbardziej odchylony i to generalnie jeszcze na pewno da się nim względnie komfortowo pracować, ale na pewno praca nie będzie tak szybka i tak wygodna już przy takim kiju. Jest on tańszy, aczkolwiek tutaj już bym się zastanowił mocno nad stricte karbonem. No i później mamy Streamline'a OVA 8, który jest w pełni wykonany z karbonu. Karbon też ma swoje rodzaje, swoje sztywności. To jest ten karbon jakby najbardziej giętki, najtańszy, 24T. Tutaj widać, że dla 30 jest on świetny. Kij praktycznie w ogóle nie odstaje, nie odgina się. Kolejnym kijem jest SLX Gardinera, też 30, taka sama dokładnie długość. Jeżeli zwrócimy uwagę, no to on nieznacznie, ale trochę się odgina, a karbon jest dokładnie ten sam. Jest 24T, to jest dokładnie ten sam rodzaj karbonu. I jak zwrócicie uwagę, no to tutaj zyskujemy tylko dzięki temu kształtu tak naprawdę. Czyli widać, że to jakby działa, nie jest ściema, tylko działa. Ten kształt owalny poprawia trochę sztywność, bo dokładnie ten sam karbon, dokładnie te same długości sekcji i efekt jest lepszy. Tutaj mamy Super Maxa, czyli jeszcze trochę lepszy karbon, to jest już 30T względem tego SLX-a i on jest sztywniejszy niż SLX, co widać, że się mniej odchyla, ale efekt jest praktycznie taki sam jak na OVA 8 Streamline'a, tylko o innym kształcie. I ostatni kij, który tu mamy, to jest Phantom. To jest 45, aczkolwiek jest mniej rozłożona. No i tutaj ewidentnie efekt jest najlepszy. Zwróćcie uwagę, że on najlepiej się trzyma, w ogóle się prawie nie odchyla. I tutaj jest jeszcze wyższy rodzaj karbonu, jeszcze on jest droższy. Także im cena jest wyższa, tym ten karbon jest sztywniejszy. Ceny tych wszystkich kijów wyświetlimy Wam na ekranie, także będziecie mogli to zobaczyć. Linki na pewno będą pod nagraniem. Będzie można to porównać cenowo, jak to wychodzi. Ok, jeszcze mamy dwa rodzaje wykończeń karbonu. To jest takie standardowe wykończenie i tu widzicie, te kije są wszystkie wykończone w taki sam sposób. Jeszcze jest wykończenie 3K,
które po prostu jakby przedłuża żywotność poszczególnych sekcji. Nie poprawia sztywności, ale zapobiega po prostu wycieraniu się. Jest trochę trwalsze na właśnie wycieranie, które się tworzy poprzez rozkładanie i składanie kija. Także taki kij w wykończeniu 3K wam na pewno pociągnie trochę dłużej. Czyli generalnie występuje taka zależność, że im włókno jest sztywniejsze, tym jest droższe i po prostu w dłuższych kijach musi być zastosowane to droższe włókno, które jest sztywniejsze, bo inaczej tym kijem po prostu się nie będzie dało pracować. Dlatego kij 15-metrowy nie kosztuje 3 razy tyle co 5-metrowy, tylko 10 razy tyle, bo to rośnie drastycznie i szybko, niestety, w górę. Ok, przejdźmy teraz do zacisków. Jest to element, który najczęściej wymianie lub konserwacji. Każdy producent ma swoje zaciski. Moim zdaniem osobiście facelifta zaciski są najbardziej trwałe. One pasują również do innych kijów, można to wymieniać, tylko trzeba zmierzyć odpowiednio. I co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, żeby te zaciski wytrzymały jak najdłużej, żeby się tak nie wycierały. Korzystanie ze sprayu teflonowego. Jest on bardzo tani i nie jest to żaden koszt, a warto po prostu te zaciski konserwować. Nie psikajcie nigdy po kiju, to nic nie da, on się nie będzie lepiej rozkładał, a taki zacisk zawsze zmniejsza to tarcie i się tak bardzo nie wyciera. Te zaciski po prostu wytrzymają wam trochę dłużej, będą chodzić łagodniej. Nie jest to tłuste w żaden sposób ten preparat, dlatego właśnie jest fajny. Nie jest to WD-40 nigdy. Zacisków nie używajcie. Każdy element podlega wymianie. Można wymienić cały klemp lub samą wajchę. Najczęściej zdarza się, że te wajchy się złamią, jak komuś na przykład spadnie otwarty kij. Tutaj już rzadziej na pewno, aczkolwiek też się zdarza, że się wytrze lub w jakiś sposób uszkodzi, to jak najbardziej można te elementy wymieniać. Polecam jeszcze rozkładanie kija, nie wiem, raz w tygodniu, po kilku dniach pracy i dokładne mycie sekcji, bo zawsze tam gdzieś piach się dostaje i on tworzy, wiadomo, rysy i tak dalej, ten kij się bardziej wyciera. Także to jest ważne, aby konserwować go w ten sposób. Ok, jeśli chcecie maksymalnie przedłużyć żywotność tych kijów, to właśnie dzięki tej konserwacji i nawet przy częstym użytkowaniu i tym dokładnym właśnie myciu, po prostu im częściej, tym lepiej będziecie wymywać ten piach i tak dalej, który tam się dostaje ze względu na węża. To taki kij może wam wytrzymać po prostu znacznie dłużej. Nie wiem, myślę, że może to być spokojnie przy tych wyższych rodzajach karbonu, może to być 7 lat, 8. Bez problemu, ale jeżeli będziecie totalnie nie dbać o ten kij, on będzie cały czas w piachu, za każdym razem będziecie go rysować, nie będziecie smarować tych zacisków, to on może wytrzymać nawet, nie wiem, rok, 2 lata, może po prostu się złamać. Te kije się generalnie łamią, jeżeli ten karbon jest wycierany, on się staje coraz cieńszy, jakby są coraz większe odstępy pomiędzy sekcjami, przez co on jest coraz bardziej giętki, aż w końcu przy którymś ruchu on się łamie i tak generalnie kij kończy swój żywot. Można wtedy wymienić sekcję, czekać aż się złamie następna albo kupić nowego kija. Ok, mamy chyba wszystko. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to zadajcie je pod filmem, chętnie na nie odpowiemy. W razie potrzeby na pewno możemy wam pomóc jeszcze z doborem. Także dzwońcie, piszcie, zachęcamy do kontaktu. Tyle na dziś, także dzięki, do zobaczenia w kolejnym filmie.